Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. Niezmiernie jest mi miło gościć Was na moim kanale oczywiście i bardzo się cieszę, że wpadacie. Witam wszystkich nowych subskrybentów, ostatnio dużo nowych subskrypcji. Zostańcie z nami, jest fajnie. Od 10 lat mamy stałych klientów i stałych oglądaczy, więc może zostaniecie również właśnie takimi osobami. W dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o temacie, który już nie jest nowy, temat już jest poruszony na kanale. Pogadamy sobie o takim temacie, którym jest Epiphone z dużą gibsonowską główką. Epiphone z dużą gibsonowską główką custom będzie za miesiąc z trochę większą gibsonowską główką, no ale jakiś czas temu Epiphone wymyślił z Gibsonem oczywiście, bo jest marką tejże firmy, że będzie robił instrumenty, które nazywają się, taka seria się nazywa Inspired by Gibson Custom. Czyli są teraz w tym momencie dwie serie Epiphone'ów. Są Inspired by Gibson z główką nawiązującą do starych epifonowskich główek oraz są Epiphone by Gibson Custom, które mają główki gibsonowskie. Oczywiście tak, temat główki gibsonowskiej w Epiphonie nie jest tematem w żaden sposób nowym. Po pierwsze, japońskie instrumenty Epiphona miewały takie główki, chociaż też nie wszystkie. Po drugie, tak naprawdę, jak sobie popatrzymy, tutaj z tyłu za mną stoi chociażby Firebird, jak sobie pomyślimy o Explorerze, jak sobie pomyślimy o V-ce, to również te instrumenty zawsze miały ten sam kształt główki co Gibson, no ale Epiphone nas nie rozpieszczał, jeżeli chodzi o tą główkę, którą wszyscy chcą i pożądają. Nawet są takie śmieszne nakładki, które się nakłada na takie rzeczy, żeby to się zrobiło. Epiphone nas nigdy nie rozpieszczał, jeżeli chodzi o to, i w Les Paulach, i w SG, mimo tego, że one wszystkie wymiary im się zgadzały, główki mieli zawsze swoje. No teraz za 6000 zł mniej więcej można sobie kupić Epiphona z główką gibsonowską, który oczywiście nie jest tylko i wyłącznie gitarą, w której dołożono dwie małe listewki, zresztą nawet ich nie dołożono, o czym się dowiecie później, żeby tą główkę powiększyć. Więc no słuchajcie, pierwsza próbka, z racji na to, że uważam, że jest to gitara, która tak, no odnosi się do Les Paula z 59 roku, bardzo pozdrawiam końskie, to jest to instrument o zabarwieniu przez bassbackery zastosowane tutaj, 8 kiloohmów to nie jest za dużo, o raczej zabarwieniu bluesowo, rockowo, oldschoolowym. Ten oldschoolowy vibe w tym instrumencie czuć, jak się na nim gra, czuć go też w łapie, bo gryf jest dosyć poważny. Natomiast chodzi o to, że no oczywiście w tym teście nie będzie tylko takiego grania, ale pierwsze granie zrobimy sobie na brzmieniach crunchowych. Wszystkie grania dzisiaj są na wtyczkach VST, to taka śmiesznotka. Jestem w trakcie transformacji ustrojowej i generalnie no, brzmienia takie dwóch marszali sprofilowanych przez niejakiego bazoka, nawet macie zniżkę. Przed Wami.
Jak zapewne zwróciliście w tym teście uwagę, ruszanie gałką volume bardzo, bardzo dużo robi. Są osoby, które mówią, że takich rzeczy na wtyczkach VST nie słychać. Jak jest dobrze zrobiony profil, to oczywiście słychać i tutaj były te różnice. Zastosowane potencjometry CTS-a w tym instrumencie oczywiście bardzo fajnie działają i mają wpływ na to, że pracuje to również dobrze. Wartości ich na pewno są dużo bliższe tym wartościom, które powinny po prostu być w takich potencjometrach niż w jakichś tańszych potencjometrach wykorzystywanych w innych różnych instrumentach, więc no to jest duży plus i słychać te zmiany tego brzmienia. Gitara ładnie się czyści razem z gałką volume i ładnie również te przetworniki reagują na artykulację, po prostu na dynamikę grania, tak? Instrument, szanowni państwo, wyposażony jest, tak jak powiedziałem, 2 bassbackery. To jest gitara, której tak naprawdę nie trzeba upgrade'ować. Czyli jeżeli sobie pomyślimy, że możemy sobie kupić za okolice 2,5-3 z hakiem Epifona bez tej gibsonowskiej główki, w którym są przetworniki no, epifonowskie, które są całkiem niezłe, ale jeżeli chcemy tą gitarę upgrade'ować do gibsonowskich przetworników, jeżeli chcemy mieć ten mostek przypominający Gibsona na cienkich śrubkach, bardziej amerykański, no to w tym instrumencie już nie musimy robić żadnych zmian, w tym instrumencie już nie musimy nic takiego kombinować, co po prostu będzie powodowało, że wiecie, że tam będziemy musieli w nim grzebać. To jest właściwie instrument zrobiony do grania od samego początku, wyposażony w dobrej jakości komponenty. Oczywiście nie stwierdzam tutaj w żaden sposób, że instrumenty, które Epifon robi, te tańsze, są jakoś dużo gorsze, bo one też tak naprawdę mają fajną jakość, no ale to jest trochę inny klient, to jest trochę inne podejście do instrumentu, które ja oczywiście rozumiem. Gitara, jak powiedziałem, nie jest tylko i wyłącznie do grania bluesa. W tym momencie przed Wami nagranie trochę bardziej ciężkie, trochę bardziej high gainowe. Sprawdźmy sobie, jak ta gitara się zachowuje w takich barwach. No to przyjrzyjmy się naszej gitarce bardziej z bliska. No oczywiście pierwsze, na co trzeba zwrócić uwagę, no to jest ta przepiękna gibsonowska główeczka typu Open Book, ale oczywiście dzwoneczek jest epifonowski, czyli jeżeli byśmy sobie chcieli z tej gitary przerobić ten instrument i napisać tutaj w jakimś stopniu Gibson, no to ten dzwoneczek gibsonowski tutaj nie będzie tak do końca pasował, bo pod tym dzwonkiem no jest to troszeczkę inaczej rozwiązane, czyli nie ma tam miejsca na tą środkową śrubkę. Nie dziwię się Epifonowi, że w ten sposób to zrobił, no bo generalnie jeżeli by to tak nie wyglądało, no to pewnie byliby tacy, którzy by sobie przerabiali takie główki. Zresztą nie jeden już nawet próbował i nawet można kupić takie specjalne nakładki, żeby przerobić główkę na gibsonowską. Siodełko wygląda mi na takie raczej nubołnowe, to nie wygląda mi na jakiś tani plastik, jest to raczej nubołnowe siodło i jest to raczej takie siodło no, porządniejsze, więc nie sądzę, żeby też trzeba było je jakoś specjalnie wymieniać w najbliższej przyszłości. Pracuje dobrze, struny się na nim całkiem nieźle ślizgają, więc wszystko jest ok. Progi raczej, z tego co sobie tutaj patrzymy, są to takie troszeczkę, no takie typowe gibsonowskie progi, czyli takie progi, które nazywają się medium. To nie są progi jumbo, są to progi
Są to progi medium. Podstrunnica w instrumencie to drewno Laurel, bardzo popularne, indyjski Laurel, niektórzy mówią, że to jest fikus po polsku. Ładny kawałeczek drewna, fajnie to wygląda, więc no bez żadnego problemu, jeżeli to jeszcze sobie zakonserwujemy, to tym bardziej będziemy mogli myśleć, że mamy tutaj palisander, bo no jest to niezły, fajny, brązowy kawałeczek drewna, który mi się podoba. Progi oczywiście nie mają tych słynnych nakładeczek gibsonowskich, więc progi są takie jak w Epifonach, to też jest pewnego rodzaju różnica pomiędzy tym bindingiem, który jest zastosowany tutaj, a bindingiem zastosowanym w Gibsonie. No oczywiście tutaj mamy poker chipa i nawiązanie do Gibsona w postaci takiego lekko innego koloru tego przełączniczka. Gitara jest no, w takim sandbarście a la lata, końcówka tych lat 50., natomiast sama gitara wykończona jest w takim leciuteńko satynowym kolorze, czyli ona jest taka lekko matowa. To nie jest taki świecący się instrument, jak standardy potrafią świecące być. Gałeczki, no typowe dla epoki. Tutaj żadnych rozłączań, cewek, niczego takiego nie mamy, więc jest w pełni old school. W tym instrumencie również mamy do czynienia z mostkiem, który jest tak jak w Gibsonie na takich cienkich śrubkach, czyli nie mamy tych azjatyckich śrubek, to jest taki fajny mostek. Dodatkowo jeszcze, żeby było łatwiej regulować, to tutaj jest takie nacięcie w śrubce, jeżeli chodzi o ten most właśnie. No jak wiemy, płacimy tutaj również za to, że są te przetworniki, które są po prostu przetwornikami gibsonowskimi i które kosztują całkiem niezłe pieniążki, jeżeli chodzi o takie zabawy, więc tutaj nie trzeba nic wymieniać. Tutaj w samym założeniu brzmienie już jest a la gibsonowskie właśnie. Warto też zwrócić uwagę na to, że śrubki mają płaskie łebki. Te śrubki, które tutaj trzymają ramki, mają takie płaskie łebki jak w Gibsonach. Właśnie. Gitara prezentuje się bardzo ładnie, tego się nie da ukryć, że ona wygląda bardzo, bardzo efektownie i no naprawdę robi dość konkretne wrażenie wizualne. Wykonana jest w bardzo fajny sposób. No i słuchajcie, no jeżeli chcecie mieć takiego Epifona, myślę, że to nie jest zły instrument, no to razem właśnie z tym, że dostajecie tutaj te przetworniki, dostajecie całkiem niezły osprzęt też, macie do czynienia z tym, że to jest gitara, która no jest godna na pewno uwagi. Jeżeli chodzi o nakładkę klonową, no to żeby sprawdzić, czy ta nakładka jest z klonu falistego, tak jak tutaj sobie to wygląda, czy jest to Fornir, no to trzeba byłoby tą gitarę rozkręcić i co najmniej zajrzeć tutaj gdzieś w te przestrzenie, w których trzymane są przetworniki. No w tym momencie nie jestem tego w stanie zrobić, bo instrument jest nowy, więc ja nie będę go w żaden sposób tutaj ani rozkręcał, ani nic z nim takiego czynił, więc możliwe, że tutaj jest po prostu cienki Fornir na górze, z takim ładnym wzorkiem, a ten klonowy top po prostu jest z klonu, który no ma troszeczkę inny ten wzór, czyli właściwie jest taki bardziej chociaż gładki. Producent podaje na swojej stronie, że jest to Flamed Maple Top, więc istnieje taka szansa, że ten top rzeczywiście jest zrobiony z takiego, w całości z takiego wzorzystego klonu. Kiedyś jak się trafi taka gitara w serwisie, to sobie ją rozkręcimy i dowiemy się tego, czy rzeczywiście te paseczki gdzieś tam są, czy gdzieś tam jest jakaś warstwa forniru. Oczywiście to nie ma jakiegoś większego znaczenia poza znaczeniem estetycznym. Potencjometry zastosowane w gitarze to CTS-y, więc to znowu jest coś, czego w ogóle nie trzeba wymieniać. Znowu mamy tutaj do czynienia po prostu z dobrze dobranymi komponentami. To jest też coś, za co w tym instrumencie płacimy, czyli tutaj nie ma jakichś tanich części, które trzeba wymieniać. Wiecie, znaczy też nie zawsze je trzeba wymieniać, ale są tacy, którzy lubią, więc tutaj już nie mają ku temu tak naprawdę żadnych powodów. To nie jest masa perłowa oczywiście, jest to pewnie akryl, ale bardzo ładnie ten akryl tutaj wygląda i bardzo ładnie to się mieni i bardzo fajnie się prezentuje, więc to też dodaje takiej dystynkcji tej, że oto właśnie
gitarce. Napis jest chyba troszeczkę grubszy niż jest to. No ta czcionka jest taka sama, ale chyba sama kreska jest troszeczkę grubsza niż jest to. Charakterystycznym jest również nabijany, a nie nadrukowywany numer seryjny. Znakiem charakterystycznym również są dwa takie rąby. Nie wiem, czy to teraz widać, zaraz Wam te rąby pokażę też w innym miejscu. To jest znak charakterystyczny tej serii, która właśnie ma główkę gibsonowską. To jest też tutaj po prostu na tej płytce tak jakby nadrukowane w taki złoty sposób. Cały instrument jest, jak powiedziałem, w wykończeniu takim bardziej satynowym, no to oczywiście powoduje, że no jego czyszczenie jest troszeczkę trudniejsze. Trzeba stosować takie środki, które są raczej właśnie do lakierów matowych. To się pewnie troszeczkę też będzie wycierać po czasie. No trochę widać na tym też śladów takiego użytkowania, więc trzeba o taką gitarę dbać. Przyglądając się tyłowi tego instrumentu, to wygląda on na zrobiony z jednego kawałka drewna, tak na pierwszy rzut oka. Może tutaj przez środek jest łączenie, może tutaj jest takie łączenie, no ale nie wygląda na to, że jest on zrobiony, nie wiem, z 7 takich kawałków, które są, wiecie, posklejane ze sobą, co no oczywiście ma również znaczenie bardziej estetyczne tak naprawdę, ale są ludzie, którzy zwracają na to uwagę, więc tutaj no, nie jest to w żaden sposób wytanione, że mamy sklejone, wiecie, ze sobą kilka desek, tylko są dwa większe kawałki drewna. Nie ma też doklejki, jeżeli chodzi o gryf tutaj, czyli ten gryf jest zrobiony z jednej całości, dobrze to widzę, tak? Tutaj nie ma żadnej takiej stopki, nic tutaj takiego nam się nie dzieje, czyli to jest jeden taki gryf z większego kawałka drewna w tym miejscu i tutaj jest dopiero wycieniony na ten profil, wiecie, no, ten taki prawdziwe C z lat 50. Zresztą bardzo, bardzo wygodny profil, mahoniowy kawałek, ale co jest ciekawe, nie zastosowano na główce, czyli na główce w Gibsonie zawsze jest tak, że na szerokość sobie idzie jeden kawałek i są takie dwie listewki doklejone. Tutaj tego nie zastosowano, tutaj jest po prostu tak, że jest to z jednego kawałka i ta główka jest w całości, czyli nie ma tych takich klasycznych dla Gibsona doklejek na boku główki. No popatrzmy sobie jeszcze, jak ten instrument się prezentuje od tyłu. Tutaj też to ładnie, też to fajnie moim zdaniem wygląda, więc myślę, że warto się mu chwilkę przyjrzeć. Bardzo ładnie, bardzo dobrze wykonana gitara. Bardzo mi się podoba w ogóle cała ta idea tego, że jednak ta główka jest. I no jest to pewnie jakiś też wyróżnik, jest to pewnie też znak czasów, że po prostu no, będą znikały te tanie Gibsony. Firma Gibson ma teraz swoją filozofię taką właśnie, żeby robić takie bardziej premium Epifony i trochę mniej premium Epifony, które można sobie rasować. Tutaj moim zdaniem już nic rasować nie trzeba. Epifon Deluxe na kluczach. Klucze oczywiście trzymają strój. Troszeczkę jest też inny kolor glutów. Moim zdaniem bardzo ładny instrument, bardzo ładnie instrument zrobiony. To już jest chyba trzeci, jaki mam, bo jeszcze tutaj za mną stoi Custom. I generalnie no jest to ciekawa gitara, fajnie, że powstała. Posłuchajmy sobie kolejnej próbki.
Ogłoszenia folkpasterskie listopad. Ogłoszenia folkpasterskie listopad. Oczywiście poproszę o łapkę w górę. Dziękuję wszystkim nowym subskrybentom, że postanowili subskrybować. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i nie usuniecie subskrypcji. Wszystkich tych, którzy jeszcze nie subskrybują, zapraszam do subskrybowania kanału. Sekcja komentarzy jest oczywiście dla Was. Pamiętajcie o tym, ażeby nie być ćwokami i żeby wypowiadać się kulturalnie, a nie ze słomą w butach. Nawet krytyka podana w kulturalny sposób i fajna rozmowa to jest wielki plus, ale jak będziecie ćwokami i burakami, no to będziecie mieli u wszystkich tutaj wielki minus, bo społeczność fogowiczów jest najwspanialsza i najbardziej pomocna na całym gitarowym świecie, jaki jest. Więc dziękuję za komentarze, dziękuję lajki, dziękuję za subskrypcję. Oczywiście dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają na różne sposoby, czyli poprzez supi jednorazowe, poprzez patronajty cykliczne, poprzez guzik wesprzyj pod filmem, bądź różne inne formy, jak chociażby wiecie, fanty na rzecz kanału. Śledźcie uważnie to, co tutaj się dzieje. Zaglądajcie na mojego OLX-a, tam wystawiam różne fanty, mimo tego, że cały czas zbieractwo mnie ogarnia, to cały czas też staram się czegoś pozbyć, więc czasami coś sprzedaję, czasami coś kupuję innego. Jaram się tak samo jak Wy. Jeżeli szukacie sprzętu, to mój OLX właśnie jest dla Was. Pamiętajcie o różnych zniżkach, które Wam pozałatwiałem. Czytajcie opisy odcinków. W opisach odcinków dzieją się rzeczy, które są dla Was. Tam jest taki specjalny post, w którym są zebrane wszystkie zniżki, jakie załatwiłem dla moich widzów. Korzystajcie. No więc jak słyszycie, gitara nadaje się do grania metalu ciężkiego, ciężkich riffów w dropach. Fajnie siedzi, ma mięso i niczego jej tutaj rzeczywiście nie brakuje, mimo tych zastosowanych przetworników, które są dosyć, wiecie, lekkimi przetwornikami oldschoolowymi, no to da się z nich wyciągnąć również coś bardziej takiego ciężarowego, a nie tylko te bluesy i rocki, chociaż rzeczywiście trzeba jeszcze raz powtórzyć, ona ma takie bluesowe konotacje ewidentne, słyszalne. Jak ją bierzemy do ręki, no to tak, to jest właśnie ten klimat. Porównując ją sobie do Guerini, różni się troszeczkę, porównując ją sobie do innych Epifonów, do Gibsonów, macie w tym momencie przed oczami rozpiskę, jeżeli chodzi o grubości gryfu. Te grubości gryfu i te profile się od siebie troszeczkę jednak różnią. Te instrumenty, każdy z siebie, z tej serii Inspired by Gibson Custom, są troszeczkę inaczej zrobione, troszeczkę mają inne przetworniki, inne te gryfy, są do troszeczkę innego po prostu gitarzysty, więc jeżeli macie możliwość w którymś z polskich sklepów muzycznych, w którym te gitary są, a wiem, że Lauda, czyli dystrybutor tych gitar, no porozsyłał je po różnych sklepach, no to wpadajcie, ogrywajcie i sprawdźcie, który jest tak naprawdę tak manualnie dla Was, ale no są to całkiem niezłe instrumenty, na które na pewno trzeba zwrócić uwagę, jeżeli po prostu szukamy gitary typu Les Paul, właściwie nie typu Les Paul, bo to jest Les Paul. Epiphone Gibson w jednym stali domu, więc to jest Les Paul. Bardzo fajnie ta gitara gra i no, można się pokusić o stwierdzenie, że za te 6000 w obecnych czasach tutaj dostajemy naprawdę całkiem sporo, ale też jak to zwykle bywa w moich odcinkach, to już jest też Wasza decyzja, to już są Wasze wybory i ja tutaj nikogo nie namawiam i nie przekonuję, to są moje takie odczucia. Całkiem dobry instrument w obecnych czasach, przy obecnych cenach, na pewno props. I jeżeli mamy do wyboru między taką gitarą, a podobną cenowo gitarą, która nie jest typowym Les Paulem, bo ma jakieś gdzieś tam małe odskocznie od tej reguły, to na pewno warto na taką gitarę zwrócić tą tutaj uwagę. Sprawdzajcie instrumenty oczywiście własnoręcznie. Ja tylko i wyłącznie niosę pewnego rodzaju pomoc i kierunek. Czysta barwa przed Wami.
No jak widać, tą serią Epiphone ewidentnie chce zastąpić to, co kiedyś było LPJ-em, to, co kiedyś było SG-J-em, to, co kiedyś było wszelkimi LPM-ami i fadedami i tak dalej. Tych gitar Gibson już w tym momencie nie produkuje. Jedynym takim tanim Gibsonem w tym momencie jest Modern, który też pojawi się na kanale, ale nie ten taki Modern, no ja go tutaj mam, taki srebrny, taki cieniutki, w ogóle śmieszny, bardzo fajny zresztą, ale generalnie no to jest jedyny w tym momencie taki najtańszy Gibson. Ten wyposażony we wszystkie te bariery, które ma Classic, Standard, czyli te wszystkie wizualne rzeczy, oczywiście no, zastąpił tam te instrumenty. Takie są polityki firmy, taka jest historia. Historia Epiphona na tym kanale jest dość konkretnie przedstawiona, jest ich bardzo dużo z różnych epok. To są bardzo fajne instrumenty. Te tańsze, Inspired by Gibson, bez tej wersji custom, czyli bez główki gibsonowskiej, to są również bardzo fajne instrumenty. I no, tak jak ja mówię, z tym nowym kierownictwem ta jakość się troszeczkę nam podniosła. Przed Wami deska, oczywiście wielkie podziękowania dla patronów, oczywiście wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy kanał wspierają, oglądają, wielkie podziękowania dla nowych subskrybentów, dla starych subskrybentów i dla wszystkich, którzy piszą komentarze, jeśli nie są burakami, oczywiście, jeszcze raz. I co? No i jedziemy z tematem. W następnym odcinku zobaczymy, co będzie następne. Na pewno w następnym odcinku, jeżeli chodzi o Epiphona, pojawi się tenże właśnie custom, który też urywa jądra. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Patroni po końcówce samochodowej, lista. Dziękuję bardzo za uwagę. Na razie, trzymajcie się. Pa! Kurde, dzień kabrioleta mi się dzisiaj trafił. Drugi kabriolet, no na felach z Alfy, też dobre. Drugi kabriolet w ogóle jednego dnia i też czerwony. Tym razem nawet nie wiedziałem, że w ogóle takie coś istnieje. O ile tego Peugeota mogłem się domyślać, że jest taki samochód, o tyle, że Punto w cabrio jest, to w ogóle nawet nie miałem zielonego pojęcia. No śmiesznie to wygląda. No i nie da się ukryć, że ten Peugeot był trochę ładniejszy jednak, ale jakaś taka, widzę, moda na kabriolety się w Polsce zaczęła pojawiać. Punto S. Fajne, Forza Italia jest naklejka też. No mówię, te felgi z Alfy tutaj też robią robotę. Bertone tym razem, nie Pininfarina, tylko tym razem Bertone. Bardzo z przodu, no to tak samo jak tam, nie? Czyli zupełnie normalnie i po prostu dopiero jak na boczek sobie przechodzimy, to trafia nam się fajna sprawa w postaci składanego dachu i kabrioleta eleganckiego. No ciekawostka.